Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Paweł Chmielarz z Zakładu Biologii Rozwoju. W trakcie wykładu dowiemy się, dlaczego w obliczu zmian klimatu ważne jest opracowanie strategii przechowywania leśnych zasobów genowych oraz w jaki sposób klonowanie drzew może pomóc chronić najstarsze drzewa w naszym kraju. Czy istnieje potrzeba zachowania leśnych zasobów genowych? Ważne jest, szczególnie w czasach obserwowanych zmian klimatu, kiedy to częściej dochodzi do groźnych w skutkach zjawisk atmosferycznych, abyśmy potrafili zachować bezpiecznie nasiona drzew poza miejscem ich naturalnego występowania, ex situ. Jeśli zajdzie taka konieczność, to z tych nasion będzie można odtworzyć zniszczone, cenne drzewostany. Takiemu zniszczeniu uległy drzewostany w Borach Tucholskich, gdzie w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku huragan, który przechodził przez Polskę, uszkodził drzewa w kilkudziesięciu nadleśnictwach, głównie na Pomorzu i Kujawach. Zniszczonych zostało wtedy około 120 000 hektarów lasu. Nasiona przechowuje się w bankach genów. Odpowiednio podsuszone do wilgotności około 60% i zapakowane w szczelnych pojemnikach nasiona przechowuje się w bankach genów tradycyjnymi metodami w około -20 stopniach Celsjusza lub w ciekłym azocie w -196 stopniach Celsjusza. Generalnie obowiązuje zasada, że im niższa jest temperatura przechowywania, tym dłużej nasiona utrzymują żywotność w czasie takiego przechowywania. Edward Roberts w 1973 roku wprowadził dwie kategorie nasion. Orthodox, prawdziwe nasiona, które tolerują podsuszenie, np. sosna zwyczajna, oraz recalcitrant, te, które giną po podsuszeniu poniżej stosunkowo wysokiego poziomu wilgotności, tak jak dąb przypółkowy, np. wilgotność graniczna to poniżej 40% jest zabójcza. W 1990 roku Frank Bonner wprowadził dwie kategorie wrażliwych na podsuszenie nasion recalcitrant, te z naszego klimatu umiarkowanego oraz klimatu tropikalnego. Richard Ellis w tym samym roku wyodrębnił kategorię intermediate, nasion pośrednich, tak jak bóg zwyczajny, pośrednią między nasionami orthodox i recalcitrant. Nie wszystkie jednak gatunki roślin można zaliczyć do wyżej wymienionej kategorii, dlatego Patrycja Berżak w 2000 roku zaproponowała, aby ułożyć gatunki kolejno na prostej, ukazującej liniowo wzrost wrażliwości nasion na podsuszenie. Nasiona z kategorii orthodox, większość gatunków produkuje takie nasiona, opadają suche o wilgotności 12-20%, obniżają swój metabolizm, tolerują odwodnienie, tolerują przechowywanie i kiełkują dopiero po dostarczeniu wody z zewnątrz. Nasiona z kategorii intermediate nie tolerują podsuszenia poniżej 7-12%, tracą żywotność podczas przechowywania, zwykle z powodu wysokiej zawartości lipidów. Nasiona z kategorii recalcitrant opadają z drzewa wilgotne, o wilgotności 22-60%, są wciąż aktywne metabolicznie i wrażliwe na odwodnienie, dlatego nie tolerują przechowywania, a kiełkują dopiero po dostarczeniu wody z zewnątrz. Nasiona orthodox z natury posiadają szereg cech przystosowujących je do przechowywania. Jedną z nich jest tolerowanie podsuszenia do niskiego poziomu wilgotności około 5% i poniżej. Nasiona z kategorii orthodox produkuje np. olsza, brzoza, grab, jesion, czereśnia czy wiąz. Nasiona przechowywane w bankach genów są okresowo badane. Określana jest wtedy ich laboratoryjna zdolność kiełkowania oraz wschodzenia. Nasiona spoczynkowe, takie jak np. bóg czy jodła, ażeby skiełkowały, poddane muszą być wcześniej procesowi stratyfikacji, czyli traktowania wilgotnych nasion chłodem przez kilka tygodni. Najczęściej jest to temperatura około 3 stopni Celsjusza.
Czy łatwo jest przechowywać żywe nasiona przez długie okresy czasu? Nasiona, które można podsuszać i przechowywać w niskich temperaturach, prędzej czy później tracą swoją zdolność kiełkowania. A co z nasionami krnąbrnymi, recalcitrant, które nie tolerują podsuszenia po zbiorze i niskich temperatur przechowywania? Jakie są alternatywne metody zachowania zasobów genowych takich roślin? Rozwiązaniem są jeszcze niższe temperatury niż minus 20 stopni, czyli przechowywanie w ciekłym azocie lub w jego parach minus 135 stopni Celsjusza. Przechowywanie w ciekłym azocie wydłuża potencjalny czas przechowywania nasion, jest dodatkowym zabezpieczeniem do tradycyjnego przechowywania oraz alternatywą dla nasion produkujących nasiona krnąbrne, recalcitrant. Nasiona z kategorii Orthodox mogą być przechowywane w ciekłym azocie, ale tylko w bezpiecznych zakresach wilgotności. Takie przedziały wilgotności specyficzne dla danego gatunku określiliśmy dla 21 gatunków roślin drzewiastych rosnących w Polsce. Tu widzimy, jak nasiona brzozy i jesionu podsuszono do kilkunastu poziomów wilgotności, jaśniejsze słupki, a następnie przemrożono w ciekłym azocie, ciemniejsze słupki. Badano kiełkowanie lub wschodzenie dla tak traktowanych nasion. Nasiona brzozy brodawkowatej miały stosunkowo szeroki zakres bezpiecznej wilgotności, jak widzimy, a nasiona jesionu węższy. Przy czym, co ciekawe, nie tolerowały jak nasiona typowo Orthodox podsuszenia niskiego poziomu wilgotności poniżej 5%. Bezpieczne zakresy wilgotności nasion przechowywanych w ciekłym azocie określono dla 21 gatunków drzew. Niektóre gatunki charakteryzują się szerokimi przedziałami bezpiecznej wilgotności, tak jak wspomniana brzoza od 2 do 23, a inne bardzo wąskim, np. buk od około 9 do 14%. Ciekawy jest fakt, że najwyższa bezpieczna wilgotność nasion przechowywanych w ciekłym azocie, wyższa wilgotność każdego zakresu, dla większości gatunków oscyluje wokół wilgotności 20%, co związane jest z przebudową struktury błon cytoplazmatycznych komórek w tej temperaturze. Nasiona z kategorii suborthodox ze względu na wysoką zawartość lipidów nie tolerują tak silnego podsuszenia jak nasiona z kategorii orthodox i zwykle tracą zdolność kiełkowania po kilkunastu latach przechowywania. Do tej kategorii należy ważny gospodarczo gatunek leśny, buk zwyczajny, którego nasiona podsuszone nie niżej jak 7-9% należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż minus 10 stopni Celsjusza. Nasiona z kategorii suborthodox produkują różne gatunki orzechów czy migdałowiec. Nasiona buka, które należą właśnie do tej kategorii pośredniej, posiadają dodatkowo spoczynek, stan uśpienia, który po przechowaniu nasion, chcąc uzyskać siewki, należy przezwyciężyć, budząc je do skiełkowania podczas tzw. stratyfikacji. Nasiona przebywają w ten czas przez kilka tygodni w mokrym podłożu w chłodzie. Nasiona z kategorii recalcitrant klimatu umiarkowanego wymagają specjalnego podejścia w zachowaniu ich zasobów genowych w bankach genów. Alternatywą dla tych gatunków jest przechowywanie izolowanych z nasion niewielkich fragmentów i po odpowiednim przysposobieniu przechowywanie ich w ciekłym azocie. Taką metodę kriogenicznego przechowywania opracowano w Polsce dla dębu szypułkowego. Jest to kriokonserwacja niewielkich merystemów pędu osi zarodkowej, tzw. plumul. Wilgotne nasiona dębu przechowywane w optymalnych warunkach w temperaturze minus 3 stopni giną już po 2 latach. Zatem, chcąc zachować jego zasoby genowe dębu, wyizolowaliśmy z tych krnąbrnych nasion plumule zaczątek wzrostu pędu wielkości około 1 mm, te białe na fotografii, i po zastosowaniu odpowiedniej procedury przechowaliśmy je w ciekłym azocie, a rośliny wyhodowaliśmy z plumul w kulturach in vitro, czyli w sterylnych warunkach na specjalnych pożywkach agarowych wyposażonych w makro i mikroelementy oraz regulatory wzrostu. Tutaj widzimy już pędy dębu, które wyrosły z plumul namnażanych w kulturach in vitro. Takie pędy są następnie ukorzeniane również w kulturach in vitro, a młode rośliny po zahartowaniu przenoszone są w warunki niesterylne.
W 2018 roku w Leśnym Banku Genów Kostrzyca powstał dział kriogenicznego przechowywania. Próbki nasion przechowuje się tam w parach ciekłego azotu. Zbiorniki kriogenicznego przechowywania uzupełniane są ciekłym azotem automatycznie za pomocą systemu rur połączonych z zewnętrznym zbiornikiem. Kultury in vitro przyszły też z pomocą w zachowaniu zasobów genowych najstarszych dębów rosnących w Polsce, które powoli giną. Dęby nie namnażają się wegetatywnie tradycyjnymi metodami, stąd konieczność zastosowania metody in vitro. Materiałem wyjściowym do zapoczątkowania kultur in vitro dębów były pędy odroślowe uzyskane w hodowli wazonowej na świetle ze zdrewniałych pędów, które pobrano pod koniec kwietnia z drzewa matecznego. Pędy odroślowe pozbawiono liści, a niewielkie ich fragmenty z jednym lub dwoma pąkami poddano odkażeniu, ponieważ dalsza hodowla odbywa się w sterylnych warunkach in vitro w szkle na sterylnej pożywce, gdzie przez cały okres tej hodowli zagrożeniem są grzyby i bakterie. Pędy dalej namnożono na pożywce agarowej zawierającej makro i mikroelementy oraz regulatory wzrostu. Słoiki z fragmentami pędów umieszczono na świetle, 16-godzinny dzień i 8-godzinna noc w temperaturze 23 stopni Celsjusza. Klony pomnikowych dębów dobrze rosną po przeniesieniu w podłoże stałe, pamiętają swój genetyczny wiek, a kilkuletnie sadzonki już kwitną i produkują nasiona. Sklonowaliśmy metodą in vitro około 800-letni dąb chrobry z nadleśnictwa Szprotawa, podpalony w 2014 roku. Klon dębu chrobry został posadzony 7 października 2022 roku w Dziekanowicach przy nowym dziale Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Klony dębów pomnikowych sadzimy nie tylko przy drzewach matecznych, często już niestety martwych, ale też w arboretach, jak na przykład w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz na terenie Instytutu Dendrologii PAN w Kurniku. Podsumowując badania nad zachowaniem zasobów genowych roślin, możemy stwierdzić, że to biologia gatunków podpowiada nam, w jaki sposób najlepiej przygotować je do uśpienia w zamrażarce czy w probówce. Jednak aby sen był bezpieczny, niezbędne jest dokładne rozpoznanie natury nasion gatunków czy pędów indywidualnych drzew.